Cześć! Czy wiecie, że firma Kempi jako pierwsza skonstruowała i wprowadziła do sprzedaży inwertor spawalniczy? Tak się złożyło, że od jakiegoś czasu jestem również posiadaczem tego typu urządzenia, które również wyprodukowała firma Kempi i o którym chciałbym powiedzieć parę słów w trakcie dzisiejszego filmiku, na który serdecznie wszystkich zapraszam. Spawarka, która jest tematem dzisiejszego filmiku, to jak już wcześniej wspomniałem, jest to urządzenie marki Kempi, a jego pełna nazwa brzmi Miniark Evo 180. Jest to spawarka o wadze około 5 kg, która jest przeznaczona głównie do spawania metodą MMA, ale można ją również spawać całkiem profesjonalnie metodą TIG, z tym, że rozpoczęcie i zakończenie spawania dokonujemy techniką lift. W tylnej części urządzenia znajduje się włącznik główny. W wersji, którą posiadam, to urządzenie nie jest wzbogacone w funkcję Arc Force, Anti-Stick lub Hot Start, chociaż z mojego punktu widzenia w trakcie użytkowania jego odnoszę wrażenie, że te funkcje są zbędne. Generalnie jeśli chodzi o spawanie tym oto sprzętem metodą MMA, pracuje ono dosyć kulturalnie i jeśli chodzi o spawanie jakichś materiałów, na przykład na jakimś magnetycznym kątowniku, to nie powinniśmy mieć żadnych problemów, a jeśli się pojawią, to prawdopodobnie jest znak, że to urządzenie jest być może wadliwe, czy coś na takiej zasadzie. Natomiast jeśli spawamy w jakichś pozycjach, na przykład półsufit, półściana, jak w tym przypadku co widzicie, również nie powinniście mieć żadnego problemu. Mówię to tylko dlatego o takiej pozycji, ponieważ jestem w 100% przekonany, że to urządzenie jest przystosowane do spawania we wszystkich pozycjach, a taki oto półsufit, półściana z punktu widzenia jakiejś inżynierii jest postrzegany jako najtrudniejsza pozycja spawania. Jeśli użyję elektrod o grubości pręta 4 mm na maksymalnej mocy 170 A, jeśli chodzi o metodę MMA, to urządzenie spisuje się rewelacyjnie, przy czym dodam, że pracuje ono na tej mocy w cyklu około 60%. Bardzo mi się podoba w niej, że na biegu jałowym jest praktycznie niesłyszalna, natomiast w momencie, gdy zaczynamy spawać, załącza się wirnik, który pracuje dosyć intensywnie, chroniąc oczywiście urządzenie. Podoba mi się również, że jest wykonana z plastiku w całości, ponieważ dzięki temu jest bezpieczna. Pomimo tego producent podkreśla, że należy zachowywać wszelkiego typu środki bezpieczeństwa, jeśli chodzi o eksploatację sprzętu, a jeśli chodzi o spawanie metodą TIG tego typu sprzętem, musimy sobie zakupić tego typu uchwyt. Jak widzicie, w rączce znajduje się zaworek, który otwiera drogę dla gazu osłonowego. Gaz osłonowy zostaje doprowadzony z butli poprzez ten wąż, pomijając oczywiście urządzenie.
Osobiście uważam, że spawanie metodą TIG na tak zwanym lifcie jest troszeczkę trudniejsze od profesjonalnej metody, ponieważ w trakcie kontaktu z materiałem na przykład możemy uszkodzić elektrodę, co wpłynie na jakość spoiny, a z drugiej strony, jeśli porównamy lift z tak zwanym scratchem, gdzie rozpoczęcie spawania odbywa się na pełnym potarciu elektrody o materiał, to jest i tak troszeczkę lepiej. Miałem kiedyś problem z prawidłowym wykonywaniem zakończeń, ponieważ w miejscu, w którym zrywałem łuk, robiła się plama, mówiąc wprost, co jest dowodem, że materiał został nieprawidłowo zabezpieczony w trakcie stygnięcia jeziorka. Po pewnym momencie znalazłem na to patent. W momencie, gdy chcę zakończyć spawanie, dodaję troszeczkę więcej ekstra spoiwa, zrywam łuk jak najszybciej, po czym jak najszybciej wracam z osłoną gazową na stygnące jeziorko i w ten sposób wyeliminowałem problem z swojej techniki. Miałem kiedyś pytanie od jednego z widzów, czy nie mógłbym na przykład porównać tą spawarkę z spawarką, którą posiadam jako drugą, czyli McAllisterem, wykonując spoiny metodą MMA, jak również TIG i na przykład omawiając je. Oczywiście mógłbym to zrobić i w takiej wersji na jakichś krótkich kablach w garażu. Te spoiny wykonane praktycznie niczym by się nie różniły. W dzisiejszych czasach te urządzenia, które są, mówiąc w ten sposób, tak zwanymi ekonomicznymi, są całkiem niezłe i nie można o nich nic złego powiedzieć. Technika troszeczkę skoczyła do góry. Natomiast jeśli bym postawił ten sprzęt i tamten drugi, który posiadam, w warunkach, można to powiedzieć, polowych, na generatorze prądotwórczym i na długich kablach, to prawdopodobnie tamta spawarka byłaby bezużyteczna, przy czym jestem w 100% przekonany, że Kempi będzie działała świetnie z niewielką utratą mocy. I kto z Was użytkował tego typu sprzęt w takich warunkach, to najprawdopodobniej wie, o czym mówię. Tutaj się pojawia pytanie, czy ta spawarka jest warta swojej ceny. Z mojego punktu widzenia powinna być troszeczkę tańsza, chociaż z drugiej strony, czy jest sens kupować jakieś tańsze urządzenie, jeśli potrzebujemy sprzęt, który będzie nam służył? Czy jeszcze raz kupiłbym tego typu sprzęt? Otóż w tym miejscu odpowiedź mi się nasuwa niejednoznaczna, ponieważ zależy od tego, do czego go potrzebuję. Jeśli tylko do takich prac garażowych, to mógłbym się zdecydować na zakup jakiegoś na przykład urządzenia ekonomicznego, mówiąc w ten sposób, które są naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo dobre, a tak jak już wspomniałem, na przykład do jakichś prac w terenie, przy czym Kempi się sprawuje rewelacyjnie. I jeśli kupimy taki oto sprzęt, który będzie stał w garażu, od czasu do czasu wykonać jakąś spoinkę króciutką, to po prostu nie ma sensu wydawania pieniędzy. Dla tych z Was, którzy chcą zakupić jakiś sprzęt spawalniczy, dam jedną radę. Nie kupujcie tych sprzętów z nieznanych źródeł, ponieważ handlarze sprzętem, nawet jeśli sprowadzają go gdzieś z Chin, załóżmy, to ten sprzęt znają i nie przyciągną na swoje barki czegoś, co nie jest sprawdzone. I dla wszystkich z Was, którzy piszą jakieś pytania na moim kanale, jeśli chodzi o porady przy zakupie sprzętów,
W ten sposób odpowiadam, ponieważ większość z tych sprzętów nigdy nie użytkowałem, a niektórych z nich nawet nie widziałem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!